Siema, witam was kilka dni przed zakończeniem tego roku, który jest dosyć inny niż pozostałe, no ale nie mówiąc jaki on nie był zły, no to jednak kilka gierek naprawdę fajnych się ukazało i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek, więc zapraszam. Jeszcze tak na szybko się wtrącę, że przypominam o tym, że jeśli odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subika. Bijcie też na naszego Discorda, link macie w opisie. I też niedługo na moim kanale pojawi się odcinek najlepszych symulatorów, które wyszły w 2020 roku, no bo nazwa jednak do czegoś zobowiązuje. No i napiszcie jeszcze w komentarzach jaka gra wam się najbardziej spodobała w 2020 roku i bez przedłużania lecimy. No to pierwszą grą jest Assassin's Creed Valhalla. Jest to kolejna gra od studia Ubisoft, no z tej serii gier Assassin's Creed. I tym razem zabierze ona nas do czasów wikingów, czasów mrocznej Anglii, jak to napisali. I tutaj, uwaga, spoiler, ale chyba jakoś się jego bać nie trzeba, ponieważ to się dzieje w pierwszych minutach gry. No ale rozpoczynamy grę jako młody Eivor, jako dziecko, obstawiam, nie wiem, 8-10-letnie maksymalnie. No i nasi rodzice są tam jarlami, czyli takimi prezydentami albo po prostu zarządcami bardziej tego miasta. Jest taka wielka biesiada z jakimś tam królem, z którym chcemy zrobić sojusz, powiedzmy, no ale napada na nas jakiś tam wróg, no i morduje tam wszystkich w tym mieście łącznie z rodzicami tego Eivora, a Eivor ucieka i w trakcie ucieczki spada z konia pod szczęki wilka, którego jednak chyba udało mu się tam zabić, z tego co pamiętam, no ale ten wilk mu zrobi taką wielką bliznę na twarzy, przez co przez całą fabułę jedną z ksywek właśnie Eivora będzie Wilcza Paszcza, a potem fabuła nas przenosi do Anglii. Jeszcze tak wspomnę, że to się dzieje w okolicach IX wieku, w sensie no w IX wieku, około 860-870 roku naszej ery. No i tam staramy się o sojusze z innymi królestwami i głównym celem nas jest zapanowanie nad całą Anglią i zabicie zakonu. I nie chcę się rozczulać nad grami, bo ten odcinek byłby bardzo długi, więc tutaj w skrócie wam powiem o minusach i plusach. No ale jeszcze niedługo, nie wiem kiedy, ale no pojawi się na moim kanale recenzja tego asasyna. Chwilowo mam problem taki, że gra mi nie działa, bo się cutscenka ścięła i interfejsu nie widać i czekam aż Ubisoft mi pomoże. No ale wracając do gry, to Eivor nie chce podbić innych królestw, tylko jak to on powiedział w jednej z misji, mu zależy nie na władaniu Anglią, tylko na posiadaniu przyjaciół w całej Anglii. No i mi tutaj no... Wikingowie z reguły tacy nie byli. Szkoda, że nie mamy do wyboru na przykład podbicie danego królestwa, a tego z jakimś tam podbicie jakiegoś tam królestwa, a sprzymierzenie się tam z innym, bo wtedy byłoby to trochę lepsze. Jednak dużo graczy by wszystkie po prostu te kraje anektowała, przez co raczej znudziłaby im się ta gra. Kolejnym minusem jest to, że jak na przykład zlej Cystire jakoś tak, to taki stan powiedzmy jakby, no jedno z jakby województw państwa, coś takiego, no ale z nim zawieramy sojusz, to jak wchodzimy do ich stolicy, to musimy schodzić zamaskowani, ponieważ nas mogą tam zabić, no to jest trochę głupie, no ale plusem natomiast jest budowa osady, wszystkie interakcje, na przykład zawody w pyskowaniu czy piciu, fajnie jest to też, że można te klasztory napadać. Jeszcze jest taki jeden straszny minus, no bardzo dużo dzieje się na tej mapie, za dużo, jak odpalicie Senu, to wariuje od tych ikonek wszystkich, no więcej mówić tutaj nie będę, ale mówię, będzie na pewno recenzja z tej gry na moim kanale, jeśli już ją naprawię. A jeśli już ten odcinek powstał, to macie adnotację do niego w prawym górnym rogu tego filmu, będzie też w opisie oraz na końcu filmu prawdopodobnie. Drugą grą jest Cyberpunk 2077, no i tej gry nie mogło zabraknąć. No i tutaj nie będę jakoś dużo o niej mówił, bo po pierwsze nie mam tej gry i w sumie mi jakoś ona za bardzo nie siadła. Dwa, na pewno dużo z was w nią gra, więc i nie będę wam spoilerował fabuły i też nie będę wam czegoś mówić, co wy dobrze wiecie. No ale jeśli ktoś jednak w ogóle nic nie wie o Cyberpunku, to jest to gra oparta w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii i w grze bardzo dużo czasu spędzamy w jednym mieście, które jest sporą częścią mapy i jest to fikcyjne miasto Night City. Miasto tak samo jak świat jest opanowane przez megakorporacje, które rządzą światem. W mieście znajdziemy kilka dzielnic, które różnią się bardzo od siebie i są na przykład tam dzielnice bogaczy albo slumsów. Jest tam chyba ich 6 z tego co pamiętam. No i gra ma bardzo dużo dopracowanych szczegółów. Tak jak na przykład to, że ubrania i na przykład włosy nie są statyczne, tylko jak jakaś postać biegnie, to i te rzeczy również się ruszają zgodnie z fizyką. Gra według dużo osób jest super i nie przeszkadza im ogromna ilość bugów, bo to trzeba powiedzieć. Prawdopodobnie z tego co wiem w styczniu ma wyjść wielka łatka, która ma to wszystko naprawić, jednak no trochę tego będzie, nie wiem czy się wyrobią czy nie. Ogólnie na grę bardzo dużo osób czekała i chyba największym plusem tej gry jest fabuła, bo mi osobiście, tak jak mówiłem, gra nie siada, jednakże fabuła w miarę mi się podoba. No i myślę, że jest to jedna z lepszych gierek mimo tych bugów.
Trzecią grą jest The Last of Us 2 i jest to druga część gry The Last of Us, która wyszła w 2013 roku. Jakby to powiedzieć, w pierwszej części rozpoczynamy grę w postapokaliptycznym, jakoś tak, mieście w USA w stanie Wyoming, dlatego że no lata wcześniej wybuchła jakaś tam wielka epidemia. Druga część tej gry przenosi nas jeszcze 5 lat później, czyli do świata, w którym nie żyje się normalnie od 25 lat ponad i widać to, jak się zwiedza różne lokacje. Drzewa są tam takie bardzo porośnięte, trawa jest wysoka, budynki są czasami zrujnowane, a nawet trochę częściej niż czasami. Ogólnie gra sama w sobie długa nie jest, bo tak średnie przejście zajmuje jej tak 30 godzin, no ale wczucie w tą grę jest no niesamowite. Bardzo podobają mi się w tej grze wszystkie rzeczy związane z zabójstwem innych ludzi, czy to cutscenki, czy to dźwięk, no dziwnie to brzmi, ale w tej grze podobają mi się dźwięki np. przebijania komuś krtani. Gra jest naprawdę fajna i są oczywiście w niej minusy, np. to, że jest ona tylko na PS4. Jakby była ona na PC, to bym ją bez zawahania kupił, jednak no z powodu tego, że jest ona na PS4, a go nie mam, jej nie mam, no to kupić jej też nie mogę. Jeszcze tak, żeby dokończyć ten wątek, to powiem, że dźwięki, w sensie te głosy, wiecie o co chodzi, głosy postaci są bardzo dobrze dopracowane, dobrane w ogóle do każdej postaci, nie bez wyjątku na jaki język byście nie wzięli. A druga strona dźwięków, czyli muzyka, też jest naprawdę spoko. Kolejną grą jest kolejna odsłona Watch Dogsa, czyli teraz Watch Dogs Legion, nie wiem jak się czyta. No i gra się toczy w Londynie, które dzięki, albo bardziej przez zbyt szybki rozwój sztucznej inteligencji doprowadziło do bardzo dużego bezrobocia, między innymi w tym mieście. Jednak no niektórzy na tym na pewno zarobili, więc mamy paru wrogów, ale o tym zaraz. No a na początek bez większych spoilerów dochodzi do jakiegoś tam ataku bombowego w Londynie, no i my i nasza ekipa lub grupa hakerska zostaje wrobiona w to. I my musimy uratować nie tylko honor naszej grupy, ale też, no, co można ratować? Świat na przykład. No i od tej pory zaczynają pojawiać się wrogowie. Czy to taka organizacja Albion, która jest dosyć dużą organizacją i trochę czasu spędzimy, aby ją rozbić, albo na przykład policja, ale to wiadomo. Rząd również jest naszym wrogiem, bo jakoś im się nie śpieszyło do pomocy ludziom i tutaj w grze mi się bardzo podoba to, że nie mamy jednak jednej postaci, którą gramy. Możemy grać nawet całym miastem, jeśli chcemy, bo tak jak nie wiecie, ale raczej wiecie, to można rekrutować każdą osobę z ulicy, więc też znajdziecie tam dużo Polaków, znaczy no dużo, no na pewno paru znajdziecie, no ale dzięki temu można bardziej wczuć się w grę, ale też minusem jest to, że te dialogi są podobne, albo nawet wręcz takie same, no i Polacy mają tam strasznie dziwny akcent, taki ani nie polski, ani nie angielski, taki naprawdę totalnie dziwny. Odwołam się tutaj tak na szybko do Red Dead 2, bo tam na początku gry musieliśmy wziąć należne nam pieniądze, w skrócie od Polaka, bez wchodzenia w szczegóły w to, no ale po prostu tam jak wyszliśmy do jego domu, to on gadał tylko po polsku, tam jedyne co po angielsku umiał powiedzieć to no i miał taki soczysty polski akcent, wiecie, no słychać było, że to Polak. A potem po ukończeniu tej fabuły, jak się na końcowym tym epilogu, czy no prologu, nie no, na końcu fabuły, jak do niego pójdziemy i go wcześniej nie zabijemy, to on umie praktycznie dobrze mówić po angielsku i już ma taki mniejszy akcent polski. Dalej widać, że nie jest to taki normalny angielski akcent, ale no wiecie o co chodzi. No ale wracając do Watch Dogsa, to gra jest bardzo fajna i ładna. Fizyka jest, no powiedzmy, że autorzy jakoś specjalnie się do tego nie przyłożyli. No ale bardzo fajnie jest zrobiona grafika tej całej gry, miasto jest fajne, dzieje się cały czas coś w nim, nie że nie ma postaci, tylko naprawdę tam jest dużo ludzi i też w tym mieście spotykamy dosyć podobne albo wręcz identycznie charakterystyczne miejsca jak w realu. Na przykład jakieś tam pałace, zamki, Big Ben czy mosty. No i kolejną grą jest Microsoft Flight Simulator, czyli symulator latania i ogólnie na początku zacznę od tego, że to jest w sumie gra dla tych, co się tym bardziej pasjonują, jednak też ta gra wyszła za darmo na Xbox Passa na PC i dlatego też dużo osób ją pobrała tak jak ja. I ogólnie nie wiem od czego tutaj zacząć. Gra jest bardzo wymagająca, ale też bardzo piękna. Lokacje są tam odwzorowane no różnie. Są w każdym państwie tak lepiej odzorowane miejsca albo budynki słynne, tak jak w Polsce na przykład Pałac w Wilanowie, czyli w takiej dzielnicy Warszawy, czy Pałac Kultury i Nauki też w Warszawie, albo na przykład w jakiejś Japonii są tam jakieś tam słynne budynki, wiecie o co chodzi ogólnie. Jednak praktycznie wszystkie budynki w grze wygenerowane są przez komputer, więc bardzo często zdarzają się tam błędy. Na przykład Pałac Prezydencki w Warszawie to
no w sumie nic nie przypomina, albo na przykład spodek we Wrocławiu to zwykłe koło. Oczywiście możecie kupić DLC, które wam dane miasto zrobią w 3D, takim bardzo ładnym, albo nawet mody możecie ściągnąć, no ale to jeszcze bardziej podniesie wymagania gry, które i tak są ogromne. W grze macie też różne tryby, na przykład jakieś szkółki, albo różnych zawodów online z innymi graczami, albo zwykłych lotów, gdzie wy wybieracie skąd i dokąd lecicie, z czym lecicie, czy dzień, czy pogodę, czy no po prostu wszystko możecie wybrać. Są lotniska też lepiej albo gorzej odzorowane, ale tak samo jak z miastami możecie kupić sobie albo płatne DLC na lotnisko, albo moda wgrać. No nie ma więcej tutaj o czym mówić, gra jest fajna i w sumie trochę w nią pograłem, ale 90% lądowań jakie zaliczyłem to w wodzie, w lesie przed pasem lub za pasem, albo w budynku lotniska, w sensie w tym terminalu. Może ze 2 razy na pas wleciałem, tak udało mi się wylądować, więc no uważajcie i nie wiem jak to się mówi, no ale nie szerokości, ale nie wiem, wiatrów w skrzydłach. Kolejną grą jest Call of Duty Warzone i jest to taka gra w segmencie gier Battle Royale. Gra jest, mówiąc w skrócie, leciutko podobna do PUBG'a, ale zanim wy tutaj powiecie, że nieprawda, to lepiej ją porównać do PUBG'a niż do Fortnite. W grze na jednym serwerze grać może do 150 graczy i skaczą oni ze spadochronów na mapę, która jest ogromna. W tej grze podoba mi się ta cała grafika, która jest naprawdę realna. Nie wiem jak to nazwać, no ale przypomina taką grafikę, wiecie, no realną. No, na przykład w Fortnite jest taka cukierkowa grafika, a to jest taka realna, trochę jak w PUBG. No, ale chyba wiecie o co mi chodzi, no ale jest ona bardzo po prostu realna i bardzo ładnie wygląda. Na mapie znajdziecie też lokacje z różnymi budynkami, które są wykonane super. Lokacje to na przykład lotniska, stadiony, bloki, osiedla, jakieś magazyny, kopalnie, no i wiele, wiele więcej. Gra jest darmowa, więc też dzięki temu na pewno dużo graczy w nią gra. Kolejną grą jest Mount & Blade 2 Bannerlord, jakoś tak. I jest to taka gra trochę symulacyjna, ale bardziej taki RPG w średniowieczu. Jednak jest to trochę inaczej zrobiona gra niż Assassin's Creed Valhalla na przykład, gdyż tutaj bardziej skupiamy się na ludziach, których możemy stracić. Ogólnie fabuła jest bardzo różna, bo to my tworzymy postać i też z jakiego narodu się wywodzi, czy jego wcześniejszą historię, wtedy fabuła sama jakby się tworzy, wiecie o co chodzi. I tak mówiąc dość w skrócie, to tutaj chodzi o to, że próbujemy jak najwięcej miasteczek podbić, mieć jakąś największą armię, no i sprzedawać jak najwięcej rzeczy. Gra jest bardzo fajna, może graficznie nie, ale wiecie, no jest spoko do zaakceptowania, jednak mi się osobiście ją lepiej oglądało niż grało, no a żeby być dobrzy w tej grze to musicie myśleć, dobrze myśleć i dobrze zarządzać swoją armią, no i jeszcze raz myśleć, żeby w głupi sposób nie stracić swojej całej armii. Kolejną grą jest Mafia Definite Edition, czyli Mafia edycja ostateczna. Jest to remake gry Mafia The City of Lost Heaven z 2002 roku. I ogólnie gra toczy się w latach 30. XX wieku, kiedy był duży rozkwit organizacji przestępczej nie tylko w USA, ale i na całym świecie, nawet w Polsce. No ale wracając, to akcja toczy się w USA, w mieście Lost Heaven. Jest to miasto fikcyjne. Remake różni się tym, że gra jest oczywiście dużo ładniejsza, a na przykład w starej Mafii było coś takiego, taki problem, że w tym mieście jak patrzyliście przed siebie, to jakieś 2 skrzyżowania dalej urywał się świat. No a w remake'u jest to poprawione i ale to bardzo ładnie wygląda. Twórcy jeszcze w remake'u rozbudowali całe tło fabularne, rozbudowali cutscenki, dialogi, są dużo ładniejsze te wszystkie efekty, specjalnie jakichś wybuchów czy strzelania. Takim smaczkiem w tej grze jest to, że musimy przestrzegać mniej więcej zasad ruchu drogowego, ponieważ jak przy policji przekroczycie prędkość jakoś bardzo dużo albo przejdziecie na czerwonym, to wtedy policja zacznie was gonić. Osobiście remake mi się podoba dużo bardziej, bo ja nie lubię gier starszych z brzydką grafiką, ale mówiąc szczerze, jak na grę w 2002 roku, to gra oryginał, tak, jest naprawdę ładna. No ale jednak na dzisiejsze czasy, mówiąc szczerze, to nie. Jednak wyższe noty ma oryginał, a nie remake, nie wiem czemu. Kolejną grą jest Call of Duty Black Ops Cold War i jest to kolejna odsłona Call of Duty, tym razem osadzona w czasie zimnej wojny. Gra jakoś wysokich ocen nie ma, bo nie ma jakoś też dużo nowości od poprzednich wersji, jednak umieściłem ją w tym filmie, ponieważ fabuła jest bardzo fajna, ale niestety to bardzo krótka. W fabule chodzi o to, że musimy powstrzymać agenta KGB, czyli takiego FBI i CIA w Rosji. Ogólnie agent jest szpiegiem i tak jak mówiłem, musimy go powstrzymać i przez to będziemy musieli podróżować po różnych miejscach na świecie. Na przykład w Wietnamie oraz w takich większych miastach, na przykład Berlin czy Moskwa. A jeśli chodzi o multiplayer, to tak jak zawsze mamy kilka trybów i tryb, który mi się osobiście podoba chyba najbardziej, to tryb zombie, w którym wchodzi w skład albo powstrzymanie zombie przez ileś tam fal, albo po prostu gracie dopóki nie zginiecie.
No jest jeszcze kilka takich gier, o których trzeba wspomnieć, ale no nie trzeba poświęcać im jakoś dużo uwagi. Jest to m.in. F1 2020, czyli taka gra wyścigowa o formule F1, Resident Evil 3, czyli remake starej odsłony, jest to taki horror, Medieval Dynasty, nie wiem jak to się czyta, czyli symulator życia w średniowieczu, ale no naprawdę bardzo, bardzo fajny. 112 Operator, czyli taki update gry, no to źle powiedziane, jest to nowa gra, bardzo podobna do swojej poprzedniczki, czyli 911 Operator z lekkimi różnicami w grafice i obsłudze gry. Star Wars Jedi Upadły Zakon, to chyba nie muszę tłumaczyć. FIFA 21, różniąca się tak jak zawsze od starej wersji tym, że są inne koszulki. No i ostatnio Marvel's Avengers. I teraz takie zadanie dla was. Napiszcie w komentarzu, która gra się wam najbardziej spodobała w 2020 roku, na jaką grę najbardziej czekacie w 2021. Mnie osobiście gra, która najbardziej spodobała się, to oczywiście Assassin Valhalla, a grę, na którą czekam w 2021, to szczerze nie wiem. A jeśli odcinek wam się spodobał, to przypominam o łapeczce w górę oraz o subskrypcji. Bijcie też na Discorda, link macie w opisie. No i co, jeszcze tak powiem, bo niedługo zakończenie świata, chciałem powiedzieć, niedługo zakończenie 2020 roku, więc no wszystkiego najlepszego na 2021 i ogólnie no, jeszcze raz w ogóle wszystkiego najlepszego, bo rok temu chyba zapomnieliśmy o tym powiedzieć, no tego najważniejszego słowa, więc no wiadomo, siema, cześć.